Witajcie w Japonii, krainie, gdzie sztuki walki są nie tylko sportem, ale i głęboko zakorzenioną tradycją. Od majestatycznego sumo, przez precyzyjne judo i dynamiczne karate, po pełne gracji kendo. Każda z tych dyscyplin kryje w sobie ducha tego kraju. Dziś zabiorę Was na wyjątkową podróż do świata sumo, tej najbardziej tradycyjnej i fascynującej dyscypliny walki. Zajrzymy na treningi zapaśników i zobaczymy, jak wygląda emocjonująca walka na ringu. A między kolejnymi kadrami przypomnimy sobie o innych sztukach walki, które uczyniły Japonię światowym centrum sportowej tradycji i dyscypliny. Siemanko, pozdrawiamy nasz kolejny dzień w Japonii. I w sumie to jest ostatni odcinek z Japonii. Właśnie jesteśmy na sushi, jak zwykle. Sushi jest przepyszne tutaj. I czekamy aż przyjedzie nasza. I przyjechało. Patrzcie, zlicza wam miseczki, wszystko. Płacicie w maszynie, zamawiacie w maszynie. Wszystko automatycznie. 50 zł zapłaciliśmy. Obydwoje, no przypuśćmy 55, a obydwoje się najedliśmy. Ruszamy dalej. No i jesteśmy z powrotem na dzielnicy Asakusa. Jednak na Shibuya pojedziemy później, ze względu na to, żeśmy teraz nie zdążyli, bo do naszego domu trzeba było tam jechać 30 minut później. Tam spędzić jakieś kolejne 30 i później stamtąd tutaj godzinę. No i wtedy byśmy nie zdążyli na sumo. Także zamieniliśmy tą kolejność i idziemy najpierw tutaj i później, jak się skończy, to pojedziemy tam. Za chwilę tutaj wracamy. Jeśli ktoś z Was będzie chciał to zobaczyć, to sobie zapamiętajcie tą nazwę. Asakusa Sumo Club w sumie. Fajnie, teraz jak idziecie sobie taką uliczką pozamykane, niby są sklepy, ale na każdym coś fajnego w japońskim stylu namalowane. No, jest tu świątynia. Chciałem Wam pokazać jeszcze piękną świątynię japońską. Tutaj dalej możecie zobaczyć Tokyo Tower. Do pewnego czasu była to najwyższa wieża na świecie. O, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Oho, patrzcie to. No i właśnie to jest duży plus, jak lubicie zwiedzać wieczorami na przykład. Ja na przykład dużo bardziej wolę wieczorem, bo wszystko ładniej dla mnie wygląda. Patrzcie tutaj, jaka jest ładna też wieża. Wiecie, co jest najlepsze? My w ogóle nie planowaliśmy tutaj przyjść. A to jest najlepsza świątynia, którą widzieliśmy. Jesteśmy tu w sumie przypadkiem, bo mieliśmy jeszcze czas przed show. Zaraz zobaczę, jak ona się nazywa, żeby Wam powiedzieć. O, z tej strony będzie pięknie to wyglądało. Czekajcie, jeszcze trzeba troszkę odejść. Jakbyście szukali tej świątyni, ona się nazywa Senso-ji czy Senso-ji. Nie wiem, jak się wymawia, ale będziecie wiedzieli. Będziemy jeszcze tutaj zobaczyć. No i później już idziemy na show, żeby sobie zająć miejsce. Tu w ciągu dnia pewnie pootwierane wszystko jest. To jest chyba miejsce, w którym też nie byłem,
a jeśli byłem, to nie pamiętam. Podczas mojej ostatniej wizyty w Tokio w 2019 roku. Chyba tak, bo Japonia była trzecim krajem, który odwiedziłem wtedy podczas mojej podróży po Azji, mojej pierwszej podróży z plecakiem. Była Malezja, Filipiny, tak, i Japonia, dokładnie tak. Wtedy przypadkowo dowiedziałem się w ogóle, że bardzo tanie loty są właśnie z Filipin do Japonii. Jak sprawdzaliśmy nawet teraz, to z Manili do Osaki chyba 300 zł. Także jak ktoś z Was będzie albo na Filipinach, albo w Tajlandii, to opłaca się lecieć przez Manilę, czyli stolicę Filipin. Ale to też ładnie wygląda, ale życia nocnego nie masz. Ale właśnie tak powiedziałem, widać, że wszystko już pozamykane, tu raczej pewnie w ciągu dnia się dużo więcej dzieje. No, teraz więcej pewnie się dzieje tam w okolicach Shibui. A z ciekawości, osoby, które mnie oglądały już wtedy, które zaczęły, wtedy miałem 20 000 subskrybentów, chyba coś koło tego, albo no, chyba 20 mi dokładnie na Filipinach poszło. Także kto już wtedy oglądał kanał Podróże Wojownika, dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy, ilu Was tu jest dalej. Można się tu tak przejechać. To jest tak japońsko na tej uliczce. Jak to jest potwierane wszystko, to już w ogóle musi być fajnie. O, coś się stało. I kolejna uliczka. I wszędzie jakieś jedzonko. W Japonii głodni chodzić nie będziecie. Wszędzie, na każdym kroku można coś zjeść. No i to jedzenie jest bardzo dobre. W Chinach mieliśmy problem na przykład. Bardzo ciężko mieliśmy trafić coś dobrego. Tutaj na odwrót. Tutaj wszystko praktycznie całe jest to pyszne. Jak Wam się spodoba to, co Wam pokażemy, to możecie od razu zobaczyć, o których tutaj są takie występy. Czyli od 12 do 14, od 15 do 17, 18 do 20 i 20:30 do 22:30. W Japonii sztuki walki to coś więcej niż sport. To tradycja, filozofia i sposób życia. Dlatego w dzisiejszym odcinku, obok sumo, które będzie głównym tematem, przyjrzymy się także innym dyscyplinom, które wpłynęły na kulturę walki na całym świecie. Co kilka minut zatrzymamy się na chwilę, by poznać jedną z japońskich sztuk walki, ich historię, zasady i znaczenie. A zaczynamy od najbardziej znanego na świecie – karate. Karate to sztuka walki wywodząca się z Okinawy, znana z precyzyjnych ciosów, kopnięć i bloków. Oprócz technik walki, karate kładzie duży nacisk na samodyscyplinę, koncentrację i rozwój duchowy. Filozofia tej dyscypliny opiera się na zasadach szacunku, pokory i samodoskonalenia. Dziś karate jest praktykowane na całym świecie zarówno jako sport, jak i forma samoobrony. Ty, patrzcie, jakie potwory tu są, wow! Jak one się nazywają? Nie wiem. Jak one są? Powiem wam, że zobaczyłem taką rybę, to bym się trochę przeraził w wodzie. Tak, Ala właśnie wymyśliła. One się nazywają mureny. Sorry. Przyszliśmy jeszcze znaleźć coś ciekawego do spróbowania sobie. Powiem wam, że słodycze w Japonii mają naprawdę dobre. Moi drodzy, właśnie wchodzimy na sumo show. Będziemy mieli tam kolację, coś do picia. Będziemy oglądać walki w sumo. A także prawdopodobnie będę mógł wziąć udział w jednej z takich walk. Tutaj będą walki. Tu jest nasze miejsce. O, jedzonko już na nas czeka. Dobra, to jest nasz obiadek plus przekąska. Musimy zamówić sobie coś do picia. Ludzie się już zbierają. O, tu się coś wyświetla, my tego nie widzimy. Szkoda. Ale jest full. Totalnie full. Powiem wam, że mieliśmy naprawdę szczęście, że mamy miejsce. Bo tak naprawdę miejsce już było tylko na ten ostatni show, także lepiej to wcześniej załatwiać. Teraz pan opowiada trochę o sumo i mówi, że w sumo nie ma kategorii wagowej. Trzeba być po prostu dużym. No właśnie będziemy mieli teraz okazję zobaczyć taniec gejszy jeszcze raz.
później będzie krótka przerwa, a później zacznie się prezentacja sumo, żebyście wiedzieli o tym, że nie będą prawdziwe walki. Na prawdziwe walki trzeba pójść na stadion. My będziemy tutaj na pokazie sumo. Ladies and gentlemen, the Asakusa Sumo Club, Rikishi. This will be your chance to Teraz say będą pokazywali, jak wyglądają treningi też zawodników sumo. I'm so sorry, ladies and gentlemen. Yoisha! 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 Pokazuję, jak treningi wyglądają, co się trenuje. Smattering of applause. W ogóle widziałem, że jest możliwość wzięcia udziału w treningu lub popatrzenia po prostu na trening poranny, ale ciężko z zapisami, trzeba się dużo wcześniej zapisywać. Także kolejnym razem będę postarał się wziąć udział w takim treningu też. There you go, once more, and the Chichozu. Teraz będę prezentować, jak wygląda przegrana walka. Właśnie jeśli jeden drugiego wypcha jakąkolwiek częścią ciała za ring, wtedy przegrywa. Wiecie, oni na początku nam pokazują, jak to wygląda, jak trening i tak dalej, a na sam końcu będą mieli taką walkę pokazową. Tak samo jak jeden drugiego przewróci, że dotknie czymkolwiek, tak jakby tej maty, ziemi, oprócz stopą, też przegrywa. Uważam, że przy rozpoczęciu walki trzeba właśnie pięściami dotykać ziemi. To jest ciekawe teraz, co opowiadał pan, że sumoka ma przeważnie długie włosy i robimy może takiego koka, nie wiem, co mogę powiedzieć. I jak kończy karierę, to po prostu ucina go, ścina włosy. Pokazała walka, 3 rundy. All right, ladies and gentlemen, the main event, round 1 of 3, to determine our evening's champion. Once again, the wrestlers throw salt into the dojo to purify Yoisha. Biorą Here sól, we sypią go. solą. Round 1, Gambate! Okay, Nagota, Nagota, make some noise, people! Okay, Nagota! Everyone's going to give him a big Yoisha when he throws that salt. Here we go. Yoisha! Yoisha! All right, Peter, step up to the line and stomp twice. Yoisha! Yoisha! All right, Peter, when you're
touch your fist to the ground. Here we go, ladies and gentlemen. Uh-oh. Move a little bit back. Uh-oh. All right, ladies and gentlemen. Come on, Peter. Come to second. Hakim! Ej, to jest tak fajne. To jest najfajniejsza atrakcja. Zdecydowanie, jesteśmy zachwyceni, tu jesteśmy po prostu. Patrzcie, dostaliśmy jeszcze na koniec pamiątkę, zdjęcie z chłopakami, z gejszą, plus dodatkowo prezenciki. A co w tych prezencikach jest? Zaraz zobaczymy, co dostaliśmy. Co to? No, jakaś chusta? Nie wiem. Ciekawe. No i tu jeszcze taka. Ulotkę dostaliśmy, ładnie. Naklejki. Thank you, bye bye. Dobra, idziemy. Thank you so much. Thank you, bye bye. Bye bye. Jak będziecie w Tokio, moim zdaniem to jest must. Ze wszystkich rzeczy, które tu zrobiliśmy, to było zdecydowanie Petarda, top. totalna petarda. Powiem wam tak, zawsze chciałem przyjechać do Japonii i zobaczyć, wiecie, jak to wygląda sumo, jak robią tam, jak trenują, jak walka jest. Wiadomo, to było pokazowe, tak, ale i tak zobaczyliśmy, trochę zaczerpnęliśmy tego sumo i dodatkowo jeszcze się mogłem z takim prawdziwym sumoką poprzepychać. Wiadomo, że on się mną bawił, bo ja czułem to, jak ja próbowałem go brać, ja czułem, jak on to sobie tak leciutko robi. Wiadomo, że on ważył ode mnie więcej, pewnie raz tyle, co ja ważył. Ale to i tak było fajne, to i tak była fajna zabawa i bardzo polecam to zrobić, a my teraz lecimy do kolejnego miejsca. Teraz zatrzymajmy się na chwilę przy judo, sztuce walki stworzonej przez Jigoro Kano w XIX wieku. Judo opiera się na wykorzystaniu siły przeciwnika zamiast bezpośredniego ataku. To nie tylko walka, ale także filozofia pokory i wytrwałości, co czyni ją jedną z najbardziej szanowanych dyscyplin na świecie. Jest 10:30. Idziemy jeszcze... A może tędy idziemy? Tędy już szliśmy? Tak, chodźmy tędy. Idziemy jeszcze na metro. Mamy 10 minut drogi, później 45 metrem. Jedziemy na Shibuya Crossing jeszcze, czyli na to największe skrzyżowanie. 20 000 kroków. O, zrobiliśmy dzisiaj 20 000 kroków, a jeszcze pewnie 25. z 5 pójdzie, dokładnie. Powiem wam, że w tej podróży naprawdę ciężko jest przytyć, jak my dziennie robimy po 10, tak, najmniej robimy 7 km, a przeważnie 15, a czasem nawet i 20. My uwielbiamy chodzić po prostu. Wtedy zupełnie inaczej się zwiedza każde miasto i każde miejsce. No i nam uciekł. Zabrakło nam 5 sekund. No i schodzimy właśnie ze stacji Shibuya Crossing. Znaczy z Shibuya idziemy na Shibuya Crossing, czyli na skrzyżowanie Shibuya. Zaraz zobaczymy, zaraz wam pokażę, jak to wszystko pięknie świeci. Te wszystkie reklamy dookoła. Teraz czekamy. Już trochę ludzi będzie więcej. Będą przechodzili. Niestety zła wiadomość. Ominęliśmy godzinę szczytu. Jesteśmy już za późno, jest 23 już. 23:30. Wcześniej. No. Powinniśmy tu być dużo wcześniej. Ale co z tego? Tak fajnie. Chodź, idziemy tu gdzieś jakąś ulicę. To jest taka uliczka fajna.
Idziemy tu jeszcze pochodzić, bo dużo młodzieży chodzi. W ciekawych strojach naprawdę. Tak jak wam mówiłem we wcześniejszym odcinku, w Japonii ludzie się tak wyjątkowo ubierają, tak inaczej, że warto pochodzić, pooglądać. Na pewno mają swój wyjątkowy styl. To jest niesamowite, że na ulicach Tokio praktycznie o każdej godzinie są ludzie. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy przyjedziemy sobie do Japonii na trochę dłużej. Bo tak bardzo lubię ten kraj. Aha. A dopiero 23. No nie wiem, przytula się do słupka. Może zjadł coś dobrego. Albo złego. Przedawkował. Siemanko. My już spakowani. Jedziemy na lotnisko. Najpierw trzeba dać wetrem do pewnej stacji, później się przesiąść na taki airport railway. Także mamy około 1,5 godziny, żeby tam dojechać. Ale spoko. Lot mamy na 13, dopiero jest 10:10. Damy radę. Powiem wam tak, Japonia świetna, totalnie świetna. Wyszło nam to naprawdę na 1000%. Myślę, że nawet nie wiedzieliśmy, że będzie aż tak dobrze, jak było. I w ogóle ta decyzja o wyjeździe do Azji, o zmianie kierunku była bardzo, bardzo dobra i no, na pewno dobrze wykorzystaliśmy ten czas. I w Korei było fajnie, i w Chinach było fajnie, w Japonii było super. A teraz na weekend lecimy do Tajlandii, a dalej zabieram Pawła w trasę. Patrzcie, jak fajnie, pani sobie przyszła z plecakiem, siadła sobie i sobie gra. Dla niej to fajne i dostarcza ludziom rozrywki. Bilet na Skyliner, czyli po prostu pociąg, którym będziemy jechać, jedzie 43 minuty. Będzie 68 zł. Wybieram to? Tak, tutaj. Pociąg już stoi, ale jeszcze pan mówił, żeśmy poczekali, bo musi posprzątać. Chociaż tutaj w tych pociągach i przy tym, jak oni tutaj trzymają kulturę i porządek, to nawet nie sądzę, że ma co sprzątać. W ogóle musicie wiedzieć o tym, że ten pociąg odjeżdża co 20 minut, także się nie macie co martwić w razie czego. Macie numerowane siedzenia, właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że siedzimy nie na swoim. Myśleliśmy, że po prostu każdy siada, gdzie mu się podoba. Kolejna na naszej liście to kendo, czyli droga miecza. To japońska sztuka walki, która wywodzi się z tradycji samurajów. Używa się w niej bambusowych mieczy, shinai oraz ochronnego stroju, co pozwala na bezpieczne treningi pełne dynamiki. Kendo łączy technikę walki z filozofią samodyscypliny, ucząc szacunku, koncentracji i ducha rywalizacji. Jest to nie tylko sport, ale także sposób na pielęgnowanie tradycji i rozwój charakteru. Godzina 18 do wylotu, a my dopiero dojechaliśmy na dworzec. Trzymajcie kciuki. No, pierwszy lot mamy do Szanghaju, czyli wracamy do Chin. No i później stamtąd lecimy do... Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie musimy iść. Gdzie jesteśmy? No, lecimy China Eastern Airlines. A tak w ogóle, ze względu na to, że to był sportowy odcinek, to były podróże wojownika, było sumo. SFD. Na hasło wojownik 10 albo Lala 10, Ala też z ambasadorką. Dostaniecie zniżkę na produkty od SFD 10%. I dodatkowo oczywiście bardzo wam polecam suplementy wojownika, które są świetnymi suplementami. One są naprawdę bardzo dobrze dopracowane, żeby działały i żebyście byli zadowoleni. A dla tych, którzy trenują jeszcze białko wojownika. Jak coś, to na lotnisku w Tokio też macie maszyny. Znaczy maszyny, szafki. Szafki, na których można zamknąć sobie
bagaż. Mamy bilety. Mówimy, pani nam nakleja jakieś naklejki. Ja mówię, kurde, znowu przeszukanie. A to się okazało, że to jest tylko naklejka, że mamy tylko międzylądowanie w Chinach. Że bez problemu. W ogóle tak jak wspominałem, wczoraj moja kochana Zuzanka skończyła 5 lat, ma 6 lat. I jeśli ktoś chciałby sprawić fajny prezent dla Zuzanki, to na dole w opisie znajdziecie link do jej kanału. Zuzanka ma duży fan z tego, że nagrywa sobie filmy jak wujek. Bardzo to lubi. Także jakbyście mogli wejść, zostawić jej suba, to byłoby super. I oczywiście jeśli oglądajmy tu całe rodziny, to Zuzanka nagrywa filmy właśnie z tego, jak się bawi, jak jest w fajnych miejscach i tak dalej. Bardzo fajne, żebyście mogli sobie puścić waszym dzieciaczkom, jak coś oglądają. No i tak się śpieszyliśmy, a okazało się, że nasz lot jest spóźniony o godzinę. Tyle, że najgorsze jest to, że w Szanghaju mieliśmy godzinę 25 na zmianę samolotu. Teraz zostaje... W ogóle ktoś mi dał jednego buta dłuższego i cały czas... Mnie to doprowadza do szału po prostu. No, zostaje nam tam 25 minut po wylądowaniu na wyjście z samolotu i przejście do kolejnego samolotu. Szczęściem jest to, że ta sama linia lotnicza to jest. No i prawdopodobnie będą robili wszystko, żebyśmy zdążyli na ten samolot. No ale jednak to jest tylko 25 minut. Ostatni obiadek w Japonii jeszcze przed wyjazdem. Kurczak teriyaki, wołowinka, warzywka, ryż, miso zup. Nie wiem, ile z was lubi miso, ja na przykład bardzo lubię. Ty lubisz? Nie? No. Ja lubię. Nasz samolot China Eastern Airlines. Powiem wam, że naprawdę już tak od wczoraj podświadomie czuliśmy, że dzisiaj wracamy na to Phuket. Po prostu już jest taka fajna ekscytacja, już tak się cieszymy. Ja jestem tylko na chwilę oczywiście. Wracam z Zuzi urodzinki. Zaprosiła, no to nie mogłem przylecieć. No, nie mogłem nie przylecieć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku przyleciałem też z Afryki specjalnie. Zrobiłem wtedy Ali niespodziankę i Zuzi niespodziankę. Bo w tym samym czasie Zuzia ma urodzinki, a my z Alą mamy rocznicę. Obydwie były bardzo w szoku. To była idealna niespodzianka. Co nie, Ala? Tak. A w tym roku obydwoje z Alą robimy Zuzi niespodziankę. No i wylądowaliśmy w Szanghaju. Zanim wyszliśmy z samolotu 16:20. Całe szczęście, że tutaj też zmieniał się czas o godzinę. Nawet nie wiedzieliśmy. Na szczęście przesunięty zegarek i zdążymy. Mamy jeszcze godzinę. Jeśli by się nie przesuwał czas, nasz samolot by już odlatywał zaraz. A powiem wam, że nie dziwię się, że opóźnione te loty wszystkie tutaj do Szanghaju. Bo pani nam mówiła, że wszystkie są opóźnione. Jest tu tak tragiczna pogoda. Mgła to była taka, że samolot to dopiero przyszedł przy samej ziemi. Dopiero było coś widać. No i kolejne 5,5 godziny lotu. I będziemy na Phuket. Jedzie! Moje piękne autko! Piotrek, witam cię! O, to mi się podoba! To jest brat! I tak można zaczynać dzień. Kawka z 7-Eleven, tościk. Już się w basenie, coś pięknego. Kwiatki mi trochę wesły. Trzeba się nimi zająć. Szybki reset przez weekend w Tajlandii. Jedziemy za chwilę z Pawłem ogarniać rzeczy na wyjazd. Paweł się musi dobrze przygotować, bo to jest jego pierwszy taki wyjazd, a od razu będzie grubo. Będą Indie, będzie Peru, będzie Kolumbia. I powiem wam, że przedstawię mu taką trasę mocną w Indiach. Śpimy na slumsach Dharavi. Później Peru, idziemy do amazońskiej dżungli. No i Kolumbia, jedziemy do Medellin, Comuna 13. Będzie bardzo fajna trasa. A ja później stamtąd do Haiti. Także wszystko jest dobrze przemyślane i będzie ciekawie.
Pamiętajcie o tym, żeby śledzić na bieżąco. Jeśli ktoś z Was nie obserwuje jeszcze Pawła, to zapraszam na jego Instagrama. Paweł, podłoga Muay Thai, podłoga Fighter. Chyba właśnie ogrodnik przyjechał. Zauważył, że przyjechał nagle podlewać. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie był parę dni, że nie zdechły te kwiaty. No i tak, no dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. Pamiętajcie, zapraszam na kolejny odcinek. No i później już przygoda kolejna. Pozdro. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, lajka i komentarz. Lecimy po 1 000 000. A ja kawka i skakuję do basenu.